Wolność podejmowania decyzji, wolność robienia tego, na co mamy ochotę. Wolność to szczęście. Lubię ten ruch, ten pęd, w którym nie muszę uczestniczyć, ale mogę być jego obserwatorem. Gorzej jest, jak się uczestniczy, jak trzeba gonić. Ja już jestem na tym etapie, że mogę obserwować tych pędzących ludzi albo sobie siedzących w kafejkach. Wolność jest dla mnie jakąś możliwością działania wobec tego, co ja myślę, robienia tego, co chcę i jakby pójścia w tę stronę, w którą tylko ja chcę, a nie jeśli coś jest mi narzucone i czy to jest jakiś, nie wiem, klimat czegoś, czy jakiś styl, to wolę właśnie słuchać tego, co ja mam sama sobie do powiedzenia. To nie jest tak, że wstaję rano i myślę sobie, dobra, dzisiaj poszukam wolności w, nie wiem, kupieniu odważnej bielizny. To jest po prostu moje samopoczucie w środku. To jak odbieram siebie, kiedy jestem sobą w 100% w pracy, w domu, z osobą, którą kocham, która mnie akceptuje. Wolność jest wtedy, kiedy akceptuję siebie na 1000%. Wolność to posiadanie komfortu, brak barier i chyba możliwość bycia sobą przede wszystkim. Moment, w którym widzisz i słyszysz, jak tysiące ludzi śpiewa Twoje myśli, Twoje słowa, jest taką chwilą, w której czujesz, jakby Ci przypięto skrzydła, jakbyś miał się unieść nad ziemię, czujesz coś niezwykłego. Lubię od czasu do czasu wyglądać właśnie kobieco, elegancko, ale mam też dni, w których chodzę w dresach, luźnych bluzkach, mam jakieś trampki. Czuję się kobieca wtedy, kiedy potrafię wstać rano, mam potargane włosy, zaspane oczy, nie wyglądam najlepiej, ale potrafię spojrzeć w lustro i powiedzieć do siebie, że jestem piękna. Wtedy czuję się kobieca, kiedy narzucam dres, idę sobie do sklepu i czuję się dobrze sama ze sobą. Bywają kobiety, które są lodołamaczami i bywają mężczyźni, którzy są bardzo empatyczni, wrażliwi, delikatni i chronią. Niemniej, wydaje mi się, że tak jak popatrzeć na nas jak na ogół, to nie mamy takiego instynktu do rywalizacji, do samosprawdzenia się, do bycia konsekwentnym i takim surowym w ocenie siebie samego i innych ludzi. Kobiety są, wydaje mi się, dużo łagodniejsze w ocenie, ponieważ są bardziej pobłażliwe jednak. Ja jestem taka chyba. Kobiecość. Myślę, że to jest też świadomość siebie przede wszystkim. Takie doświadczanie spokoju, takiego pogodzenia się z tym, co osiągnęłam w życiu, czego nie osiągnęłam. Nierozważanie jakichś tam nieszczęść, nierozważanie jakichś niespełnionych planów. Wszystko jest okej, wszystko jest jakimś takim planem. Jeżeli doprowadzi do spokoju, to znaczy, że wszystko się w życiu udało. Czym są dla mnie włosy? Lubię moje włosy. Moja fryzura jest dla mnie przygodą, jest poszukiwaniem, jest czymś nowym, dość często zmienianym, ale nie boję się tych zmian. Za każdym razem odkrywam w sobie coś innego, zdobywam się na pewne rzeczy, o których bym siebie nie posądzała, na przykład zmiana koloru i jest mi z tym bardzo dobrze. Po prostu szukam siebie i to jest jedna z takich fajnych możliwości, gdzie można siebie poznać. Ta misterna fryzura jest dla mnie świętem dzisiaj, dlatego że raczej tak
w życiu codziennym staram się gdzieś tam stopić, zniknąć. To jest też pewien rodzaj wolności, takie uciekanie takie z widoku. Nie? Udało mi się przez kilkanaście lat mojej pracy scenicznej zbudować wizerunek, który w dużym stopniu, przynajmniej tak mi się wydawało i wściekło mnie to, dlatego zmieniłam moją fryzurę, oparty był właśnie na włosach. Wydawało mi się w pewnym momencie, złapałam się na tym, kiedy nie miałam włosów zaplecionych w warkocze, że właściwie Marika to warkocze, że Marika to nie jestem ja z jakimiś myślami, jakąś wrażliwością, jakąś ekspresją na scenie, jakimś kontaktem z publicznością, z tym, co piszę w ogóle, bo przede wszystkim ja bardziej niż wokalistką czuję się tekściarką i osobą, która pisze, że to nie ma znaczenia, kiedy nie ma warkoczy, że moją tożsamość wyznacza fryzura. I ponieważ jestem małym buntownikiem od zawsze, to kiedy się na tym złapałam, wkurzyło mnie to i pomyślałam sobie, że nie chcę być niewolnikiem tej fryzury i że zrezygnuję z niej i sprawdzę, kto zostanie. Musiałam w to włożyć bardzo dużo pracy, ale się udało i akceptuję siebie codziennie, w każdej sytuacji. Z biegiem lat czuję się dobrze, bo ja mam większą świadomość siebie i zaczynam bardziej się lubić, albo bardzo się już lubię. Nie przeszkadzam sobie.